Przede wszystkim wyzwania pojawiają się w momencie, gdy ten rozwój wyprzedza strukturę organizacyjną. Co Ciebie najbardziej zaskoczyło w takim skokowym właśnie wzroście, tak? Budując firmę, musisz stawiać na najlepszych ludzi i musisz dawać im przestrzeń do rozwoju. Uzupełniliśmy te braki kompetencyjne, pozwoliliśmy firmie na szybszy rozwój i na szybsze osiągnięcie tych założonych celów. No, zmiana przede wszystkim to jest szansa dla całej firmy. To jest szansa dla jej pracowników, aby zmienić pracę i zmieniając firmy. Są też takie sytuacje, w których nie ma tego czasu i trzeba reagować na bieżąco. U nas taka była sytuacja w momencie zarządzania projektem, gdzie musieliśmy dosyć szybko zdobyć kompetencje związane z profesjonalnym prowadzeniem dużego projektu. Nieczęsto buduje się ogromne hale produkcyjne i się je wyposaża. Czego Ty się nauczyłeś przy takiej formie współpracy? Co, nie wiem, dla Ciebie było wartością, co Ci... Dużą wartością było to, iż kompetentni ludzie zajmowali się sprawami, na których mi zależało w profesjonalny sposób. 1, 2 tipy, które dla Ciebie byłyby kluczowe, które możesz podrzucić innym osobom będącym w takiej podobnej sytuacji? Przede wszystkim stawiałbym na jasność celu. Stawiałbym na to, aby zastanowić się, dlaczego się chce zrobić dany ruch. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Expert Talks by Redegate. Mam dzisiaj przyjemność powrócić do firmy, w której już byłem i to byłem kilka razy, bo miałem przyjemność też robienia dla firmy Lenze, o której myślę, że za chwileczkę więcej oczywiście porozmawiamy. Też projekt. Miałem przyjemność poznać Marcina, którym się znamy trochę już czasu, myślę, Marcin, tak już parę dobrych lat. Marcin jest dyrektorem zarządzającym, członkiem zarządu firmy Lenze w Tarnowie. Mam nadzieję, że wystrzałów nie będzie słychać, bo tutaj armia testuje i bardzo dobrze. Natomiast wystrzały będą słychać z naszej rozmowy, bo mam nadzieję, że bardzo fajne tematy poruszymy, bo firma Lenze prawie 30 lat na rynku, zajmuje się automatyzacją i myślę, że za chwileczkę Ty tutaj dużo więcej tych insightów powiesz. Ja już widziałem te elementy, może widać to z tyłu w kadrze, które firma robi i też miałem okazję gdzieś tutaj je poznać bliżej. Natomiast myślę, że Marcin tutaj dużo więcej gdzieś tam powiesz o firmie, bo na pewno to, co ja mogę powiedzieć, bardzo fajna kultura organizacyjna, bardzo ciekawe produkty produkujecie i generalnie chyba wszędzie jesteście tak naprawdę, 45 krajów, więc ta skala działalności jest bardzo imponująca. Cześć Grzegorz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Grzegorz jak zwykle, odkąd go poznałem, zawsze dobrze mówił i dużo mówił, tym razem też i dobrze mówi i dużo mówi. Ale tak, masz rację. Jeżeli chodzi o Lenzę, przede wszystkim globalny lider w kwestii automatyzacji procesów. Jak to ja zawsze mówię, my wprowadzamy biznes w ruch, to znaczy nasze produkty wprowadzają biznes w ruch. Przede wszystkim obsługując 4000 klientów na prawie że wszystkich kontynentach. Dostarczamy produkty, które wspomagają nie tylko biznes, ale też zmniejszają zużycie energii, ułatwiają zarządzanie całymi maszynami, czy też liniami technologicznymi. I to z sukcesem. Jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o niezawodność, więc z tego jesteśmy też naprawdę dumni. Ty, Marcin, jesteś inżynierem oczywiście i Ty te wszystkie te niuanse technicznie doskonale znasz. Te aplikacje wasze, te wasze produkty, one są używane w wielu branżach, w wielu przemysłach. A może jakieś takie, nie wiem, 2-3 przykłady, albo jakieś takie niszowe, nie wiem, rzeczy, które są może ciekawe? Najbardziej oczywistych przykładów, wymienię jeden,
na pewno jak dużo podróżujesz, a dużo podróżujesz zapewne. I Wymieniamy się wodkami, nie? Zdarza Ci się odbierać bagaże z lotniska, to Tak, ta czarna taśma, która transferuje bagaże, jest napędzana między innymi przez nasze O, to mogę pozdrowić mojego drugiego też przyjaciela, klienta, bo oni robią też te góry, a wy robicie te napędy. No to piękną historię tutaj Tak też jest. już łączymy. Fajnie. No to myślę, że mamy taki wstęp za sobą. Firma Lenze. Prawie 30 lat na rynku, tak? Te 30 lat to na pewno długi okres czasu, gdzie firma robi kolejne kamienie milowe. I tutaj spotykamy się też z Marcinem, bo z jednej strony tak, ja miałem kilka lat temu szansę uczestniczyć w kilku inicjatywach, które firma podejmuje, a z drugiej strony teraz ostatni okres, tak, ostatni rok, 2 lata, to też jest bardzo dynamiczny, tak, krok do przodu i wiem, że właśnie kolejną halę produkcyjną, kolejne transfery produkcyjne zostały zrealizowane, tak, realizujecie w trakcie. Jak to wygląda? Co tutaj się dzieje? Jak ten wzrost wasz w tym momencie wygląda? Dzieje się sporo, odkąd mieliśmy ostatnio nawet okazję tak biznesowo podejść do tematu tutaj wewnątrz firmy. Mianowicie od kilku ładnych lat kontynuujemy taką strategię rozwoju Centrum Kompetencji Produkcji Mechanicznej właśnie tutaj w Tarnowie w ramach grupy Lenze. I tak, skupiamy całą produkcję mechaniczną właśnie tutaj, w Tarnowie. Rozbudowaliśmy się 2 lata temu o nową halę produkcyjną. Zrobiliśmy również wewnętrzny transfer w ramach grupy produkcji, aby cały łańcuch dostaw był jeszcze lepiej zoptymalizowany i jeszcze krótszy, z krótszymi czasami dostaw i z bardziej efektywnym procesem. Więc ta zmiana nastąpiła i ona cały czas jakby następuje, ponieważ zmiana jest częścią tak naprawdę dzisiejszego biznesu, dzisiejszego świata. Tym samym dostosowujemy się nie tylko do tego, jakie są potrzeby nasze, ale przede wszystkim jakie są potrzeby naszego klienta. A dzisiejszy czas i dzisiejszy rynek wymaga ogromnych nakładów na to, aby było jeszcze sprawniej, jeszcze elastyczniej, jeszcze szybciej, no i jeszcze taniej. Jeszcze taniej. To prawda, te wyzwania są niezmienne dla biznesu i każdy gdzieś tam konkuruje na tym rynku. Jak patrzysz właśnie też na ten rozwój, tak? Bo teraz ten krok to jest chyba takim kamieniem milowym, takim skokiem tak naprawdę też i to rodzi na pewno sporo wyzwań, o których gdzieś tam w międzyczasie rozmawiamy. Jakie takie wyzwania powoduje takie tempo wzrostu? Co tutaj dla Ciebie pod kątem właśnie, nie wiem, zarządzania, tak, pod kątem właśnie takiego przyspieszenia, pod kątem rozwoju? Jakie dla Ciebie tutaj takie wyzwania są główne w tym zakresie? Czy przede wszystkim wyzwania pojawiają się w momencie, gdy ten rozwój wyprzedza strukturę organizacyjną. Gdy rozwój i tempo tego rozwoju jest na tyle duże, iż ta struktura organizacyjna aż tak szybko nie może go dogonić, bądź nie ma takiej możliwości, aby go dogonić. Tak? Wiadomo, że szanse pojawiają się na rynku i trzeba z nich korzystać, a nie zawsze organizacja jest aż tak przygotowana, żeby czekała w gotowości z sztabronem ludzi gotowych na podjęcie nowych wyzwań. Więc przede wszystkim to są takie największe, to jest to największe wyzwanie, aby opanować zmianę zasobami, które się oczywiście też posiada na dany moment i mieć na końcu wynik, który byłby spójny z celami, które zostały określone. No na pewno wzrost struktury, tak? No kolejna hala produkcyjna, tak naprawdę też powierzchniowo, nie wiem, czy to jest 1:1, czy mniej więcej podobnie, tak? Ale to jest duży wzrost. Co Ciebie najbardziej zaskoczyło w takim skokowym właśnie wzroście, tak? Tutaj ta struktura, powiedziałeś, jakie elementy tutaj były, nie wiem, może zaskakujące, może nie do końca zdawałeś sobie też sprawę, albo co było takiego może trudnego w tym skokowym wzroście? Skokowy wzrost
Czy to nie było tak skokowo? Był on, tak, wzrost był skokowy i w bardzo krótkim czasie musieliśmy opanować bardzo szeroki zakres i kompetencji i też przejąć odpowiedzialność za procesy, których wcześniej nie wykonywaliśmy, za które wcześniej nie mieliśmy odpowiedzialności. No i przede wszystkim tutaj ogromną rolę odegrał zespół, który to musiał podejmować decyzje szybciej, który musiał uzyskać większą autonomię i w ramach tej autonomii musiał przejąć większą odpowiedzialność. I uważam, że to jest jakby największy element tej zmiany, która się zadziała u nas. To jest właśnie ten rozwój zespołu, iż zespół w trakcie tej zmiany no, musiał po prostu przejąć większą autonomię. Dużym zaskoczeniem było też to, iż zespół sobie z tym bardzo dobrze radzi. Początkowe obawy, iż jest bardzo dużo nowości z małą ilością szczegółów, gdzie dynamika zmian jest dosyć spora, przerodziły się tak naprawdę, nie powiem, że w standard, ale przeszły od czegoś abnormalnego do czegoś normalnego, z czym zespół sobie już świetnie radził. No i to też pokazało silne zgranie zespołu, pozwoliło nawet ten zespół jeszcze bardziej ze sobą połączyć w dążeniu do realizacji wspólnego celu. To nie jest też takie oczywiste i tym bardziej mnie to ucieszyło, bo jak wchodziłem do budynku, to zobaczyłem kilka twarzy, które już znałem i zostały z organizacją, a to nie jest też takie oczywiste, że jak rośnie biznes, tak, to ci liderzy, tak, te osoby też podążą za tym wzrostem, co mnie bardzo, bardzo gdzieś tam ucieszyło, ale wiem, jaką osobą ty jesteś, tak, i jak potrafisz zadbać też o takie rzeczy. W ogóle kultura firmy, employer branding, tak, nagrody, o tym też świadczą, że tutaj stawia się i ja zawsze też to czułem w powietrzu po prostu, że ta kultura jest bardzo fajna i też sprzyja tak naprawdę takiemu rozwojowi, daje też takie szanse, ale też wiem, że nie wszędzie tak, nie we wszystkich obszarach da się też tak zrobić, tak? Bo no nie wszyscy będą w stanie podążyć, tak? Stąd też moje może kolejne pytanie właśnie przed inwestycją, gdzie była ta faza planowania, tak? Gdzie na pewno też miałeś zastanowienie, jakimi zasobami dysponujesz, gdzie mogą być może słabe jakieś takie punkty, tak? Gdzie analizowaliście pewne ryzyka. Jakie, nie wiem, rady, może jakieś właśnie takie tipy dałbyś osobom, które są w podobnej sytuacji, które rozwijają gdzieś tam skokowo biznes, które, nie wiem, otwierają nową halę produkcyjną, transferują. Na co zwracałeś uwagę? Jakie tutaj najważniejsze takie aspekty takiego rozwoju? Na co byś zwrócił uwagę? O, no to pytanie to jest pytanie może, na to pytanie można byłoby no takie kluczowe, nie? Takie kluczowe, które zaważyły, że to się udało, nie? Wiesz co, no przede wszystkim pierwsze pytanie, jakie należy sobie zawsze zadać, to jest dlaczego my chcemy to zrobić? Dlaczego my chcemy to zrobić? I jak spójne jest to z naszą strategią, jak spójne jest to z naszymi celami strategicznymi, czy następuje ich redefinicja, czy nie. Więc to są tego typu elementy, od których w ogóle powinno się też zacząć, nie porywając się przysłowiowo z motyką na słońce. Jeżeli już wiemy, że chcemy coś zrobić, no to tutaj oczywiście nie będę uczył też Ciebie o całej metodologii, jak przeprowadzać transformację. Natomiast no, przede wszystkim musimy zadbać o to, żebyśmy mieli z kim to zrobić. Tak? Tutaj wspomniałeś dużo o tej kulturze, wspomniałeś dużo o tym, że widziałeś te same twarze. No i właśnie to jest cały ten sukces. Budując firmę, musisz stawiać na najlepszych ludzi i musisz dawać im przestrzeń do rozwoju, bo inaczej będziesz ciągle w sytuacji, w której
to zaufanie do tych ludzi nie będzie tam, gdzie ono powinno być. Więc każda zmiana wymaga odpowiedniego zespołu, a zespół wymaga odpowiedniego też traktowania i o tym nie wolno zapominać w zmianie. Ta empatia dla ludzi i poszanowanie kultury i poszanowanie ludzi jest, uważam, kluczowe. Dlatego, iż sami tej zmiany nie zrobimy. Trzeba ze sobą pociągnąć i porwać tak naprawdę ludzi do tego, aby chcieli to zrobić, aby chcieli wyjść ze swojej strefy komfortu, aby chcieli zrobić coś więcej, aby chcieli rozwinąć też siebie i rozwinąć firmę, nie tylko przychodzili tutaj po to, aby odbębnić przysłowiowo swoje te kilka godzin. Także no, jest to kluczowe, uważam, aby mieć właściwych ludzi i aby z tymi właściwymi ludźmi się właściwie względem nich zachowywać. Lenze jest firmą rodzinną, tak? Te wartości, które wydaje mi się, że cały czas tej organizacji były, bo pamiętam, jak ten assessment też taki robiliśmy, to widać, że to też jest takie spójne i ta kultura w tej organizacji, te wartości, o których mówisz, one są, tak? Czyli da się, mówisz, pogodzić taki dynamiczny wzrost, tak? Z utrzymaniem też tych wartości, utrzymaniem tej kultury. Da się, a nawet powiem więcej, trzeba. I nie wyobrażam sobie, aby robić to w oderwaniu. Okej. W innym wydaniu rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Kultura jest. I kulturę buduje się latami, natomiast wywracanie kultury do góry nogami ze względu na zmianę to jest no, praktycznie niewyobrażalna dla mnie kwestia. I możemy mówić, iż ta kultura jest być może mniej lub bardziej dostosowana do tego, jakie są potrzeby wynikające z tej zmiany, ale mimo wszystko nie wolno o niej zapominać i trzeba z poszanowaniem wykorzystywać to, jaka jest kultura wewnętrzna, do tego, aby ona właśnie wspomagała tą zmianę. Czyli to pytanie bym bardziej odwrócił. W jaki sposób kultura wewnętrzna może jeszcze bardziej tą zmianę popchać do przodu? Wspierać. Pociągnąć, wspierać, dokładnie. Kultura to są ludzie, kultura to są zachowania, kultura to są relacje, kultura to są codzienne, małe rzeczy, które się dzieją w firmie po prostu, bo się dzieją. Nie dlatego, że ktoś je kazał, napisał. To jest po prostu kultura. Super. To na pewno jest jeden element, który jest bardzo istotny. Drugim elementem wydaje mi się, że też jak patrzę i rozmawiam też z firmami, które też przechodzą gdzieś tam różne momenty właśnie wzrostu, tak, transformacji, to też są kompetencje. I chciałem też może właśnie o tych kompetencjach porozmawiać, bo na pewno jak się firma rozrasta, to te kompetencje też już podkreśliłeś też, że one też zaczynają może czasami blokować, może czasami brakować tych kompetencji. Jak to było pod tym kątem takim kompetencyjnym, tak? Przy takim wzroście? Jak to wygląda w przypadku Lenze? No przede wszystkim każda zmiana przynosi pewną potrzebę. Świetnie jest, jeżeli firma posiada wszystkie kompetencje, które są w stanie obsłużyć tą zmianę. Natomiast są też takie przypadki, gdzie tej zmiany obsłużyć tymi kompetencjami się nie da. Więc jest to rzeczywiście jeden z wielu obszarów, w których w zmianie należy wziąć pod uwagę. No i rzeczywiście te kompetencje trzeba zdobyć, więc jest wiele oczywiście możliwości zdobywania tej kompetencji. Wielu kompetencji można się nauczyć, ale to trwa, więc część kompetencji po prostu zdecydowaliśmy się kupić na zewnątrz przysłowiowo. Tym samym też uzupełniliśmy te braki kompetencyjne, pozwoliliśmy firmie na szybszy rozwój i na szybsze osiągnięcie tych założonych celów. A jakby właśnie też tak wyprzedzając troszeczkę to kolejne pytanie. Które właśnie kompetencje, nie wiem, czy to można tak generalizować, ale które kompetencje, bo pewnie zależy to oczywiście od osób, w dużej mierze, ale które kompetencje, nie wiem, były kluczowe, takie, żeby wejść na ten wyższy poziom, wejść na tę większą skalę działalności, czy może które, jak tą granicę ty widzisz, tak, w kontekście może właśnie rozwoju wewnętrznych kompetencji, a kupowania z zewnątrz, żeby ten miks szybkości, tak, tej inwestycji, tego rozwoju zachować, ale też z poszanowaniem, tak jak mówisz, właśnie kultury, tak, żeby dać też, myślę, szansę ludziom się rozwijać, bo też osoby, które są w firmie, tak, myślę, że
dużo jest takich osób też, które są wartościowe, które warto awansować, które warto gdzieś tam postawić im ciekawe, fajne zadania, bo to jest taki też moment, w którym mogą ewentualnie błysnąć i rzeczywiście tak, pomóc tą zmianę zrobić, tak? Jak ty to widzisz? No, zmiana przede wszystkim to jest szansa dla całej firmy. To jest szansa dla jej pracowników, aby zmienić pracę, nie zmieniając firmy. Bardzo często tak się dzieje i to jest bardzo fajna metafora, którą też używam w przypadku też naszych pracowników i moich też kolegów i koleżanek. Oczywiście, jeżeli chodzi o jakąkolwiek transformację, jakąkolwiek zmianę, należy oczywiście robić to ewolucyjnie, z poszanowaniem, tak jak też powiedziałem, kultury firmy. Natomiast oczywiście, obserwując cały zespół, wie się, kto ma do czego predyspozycję, tak? Poprzez analizę zespołu, poprzez rozmowy również roczne, czy też poprzez bycie codziennie w kontakcie, dziękuję, w ramach po prostu codziennego daily business. No pamiętam też te shop floor management, takie, które żeśmy robili, Przykład, to cały czas takie różne gdzieś tam rzeczy, które no, cały czas się pracuje, prawda? Więc kompetencje po prostu należy rozwijać w firmie, tak? I przychodzi taki moment, w którym można z tych kompetencji dodatkowo skorzystać i można daną osobę rozwinąć w kierunku, być może o którym ta osoba nawet nie wiedziała, ale my gdzieś czujemy jako menedżerowie i liderowie, i liderzy, że właśnie to może być dobre miejsce dla tej osoby. Więc to jest jeden element oczywiście i na pewno wewnętrzny rozwój jest świetnym i powinien być bardzo ważnym elementem rozwoju kompetencji w każdej firmie, bo to buduje zaufanie, to buduje też stabilność i to buduje też poczucie przynależności pracowników do firmy i perspektywę, daje pracownikom perspektywę na to, aby mogli oni rosnąć i aby firma mogła się rozwinąć. Tak? I to też jest świetne, jak możemy to zrobić i mamy na to czas. Są też takie sytuacje, w których nie ma tego czasu i trzeba reagować na bieżąco. U nas taka była sytuacja w momencie zarządzania projektem, gdzie musieliśmy dosyć szybko zdobyć kompetencje związane z profesjonalnym prowadzeniem dużego projektu, tak? I tutaj jakby też znasz historię. Stąd tu jestem, tak, oczywiście. Tak, pojawił się również interim manager, który tutaj nas w tym temacie wspomógł. I cała też ta transformacja od tego, nie powiem, że się rozpoczęła, natomiast był to bardzo ważny element, który nas przez tą transformację po prostu przeprowadził. No tak, bo pamiętam właśnie te pierwsze nasze gdzieś tam kontakty biznesowe, tak już w ramach Redegate, to właśnie była taka osoba, która miała po prostu zadbać o tą inwestycję przede wszystkim, tak? I to bardzo kompleksowo, pamiętam, żeśmy rozmawiali tak holistycznie, żeby to był rzeczywiście taki lider, który, jak dobrze sobie przypomnę, miał za zadanie rzeczywiście całościowo popatrzeć na nie tylko, żeby ten budynek był zbudowany, ale też, żeby całościowo tak naprawdę, to było tak przynajmniej pamiętam, takie oczekiwanie, żeby całościowo zadbał po prostu też o ten aspekt operacyjny, tak? I to był taki pierwszy moment. Co o tym zdecydowało? Co o tym zdecydowało, że nie wiem, nie znalazłeś wewnątrz kompetencji, czy to było takie unusual, tak? Takie nieregularne zadanie, które trudno było powierzyć, no bo mówisz, że rozwijają się twoi liderzy, menedżerowie, a jednak zdecydowałeś się, żeby kogoś wziąć z zewnątrz i pociągnął to. Jakie to były takie dla ciebie, nie wiem, elementy, które zdecydowały? Było ich wiele. Na pewno potrzeba biznesowa profesjonalnego poprowadzenia dużego projektu inwestycyjnego była jednym z tych powodów. Oczywiście kompetencje w ramach firmy są i je rozwijamy i to jest bardzo ważne. Natomiast te kompetencje już realizują jakieś procesy biznesowe. Dokładnie tak. I czasami jest trudno dołożyć drugi plecak. Bardzo duży drugi plecak, jak nie całą torbę albo i dwie, tak. Osobie, która już po prostu ma workload zapewniony. Więc to jest jeden z elementów. Drugi element to przede wszystkim profesjonalna wiedza i doświadczenie w ramach
danego typu inwestycji, danego typu projektu. No i oczywiście, jak to u nas też było, no nieczęsto buduje się ogromne hale produkcyjne i się je wyposaża i to wszystko musi być zachowane ze spójnością z obecnym biznesem, podążając za trendem rynkowym, dostosowując się też do potrzeb klienta, ale też pamiętając, że to musi być wykonane sprawnie, szybko, profesjonalnie i bez pomyłek. W związku z tym tutaj doświadczenie tak naprawdę ma kluczowe znaczenie, aby takie osoby, które to realizują, po prostu no, miały w tym jak największe doświadczenie. I dlatego też się zdecydowaliśmy akurat tutaj na kogoś z zewnątrz, bo wiedzieliśmy, że to jest no, jednorazowa sytuacja na tamten moment i nawet jakbyśmy zatrudnili kogoś na stałe, no to po prostu w przyszłości byłoby trudno zapewnić mu tak ambitne, tak też duże zadania, które by mógł czy mogła ta osoba realizować. No to na pewno to są takie zadania, tak? Bo oczywiście jest w firmach, Lenza jest firmą produkcyjną, jest w firmach core taki produkcyjny, nazwijmy to operacyjny, który codziennie pilnuje biznesu, robi dosyć rutynowe rzeczy, czasami rozwiązuje mniej codzienne problemy, ale to jest generalnie powtarzalność, tak? To standaryzacja, którą trzeba i tę doskonałość operacyjną mieć na najwyższym poziomie i to generalnie to zawsze firmy mają. Natomiast tutaj w tym przypadku tak, no to rzeczywiście to jest jednorazowe tak naprawdę zdarzenie. Oczywiście w długim okresie czasu, bo to się nie zmaterializuje jak na drukarce cyfrowej. Chociaż byłoby to ciekawe. No to by mogło być, tak? No to domy tam te budują, tak? Ale to jest jeszcze bardziej złożona rzecz. Co zdecydowało? Jakie aspekty dla Ciebie były ważne w przypadku właśnie tego project managera, który zarządzał, tak? Opiekował się właśnie tą inwestycją? Jakie dla Ciebie były tutaj, nie wiem, cechy, jakie kompetencje dla Ciebie były ważne, że stwierdziłeś, okej, ja ich nie wezmę się z środka, bo nie mam capacity, bo nie mam, nie wiem, takich doświadczeń. Jakie to były dla Ciebie kryteria takie najważniejsze? No przede wszystkim głównym kryterium w takim przypadku jest know-how, jest wiedza na temat tego, co się robi. Więc akurat tutaj mówiliśmy o project managemencie, o zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi. Drugim jest obycie biznesowe i już posiadanie doświadczenia w ramach realizacji podobnych projektów, podobnych inwestycji, bo to niezmiernie pomaga. I dzięki temu jesteśmy w stanie skrócić czas całej inwestycji, dzięki temu jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty bądź zmniejszyć ryzyko wzrostu kosztów. To jest niesłychanie ważne, aby ktoś, kto już wcześniej pracował w takim obszarze, swoje doświadczenie wykorzystał i przełożył tak naprawdę na cały projekt i na całą inwestycję, tudzież na cały rozwój. Trzecim elementem bardzo ważnym, na którym ja też patrzyłem, to jest spójność tej osoby z takim biznesowym podejściem do rozwoju całej firmy. Jest to pewna zmiana, która to nie są klocki Lego, że dostawimy klocek Lego i to jest zimna budowla, zimna konstrukcja, tylko w tej konstrukcji mamy jeszcze całą firmę, Ludzi, która się musi którzy mają serca, połączyć. swoje Dokładnie oczekiwania. tak. Więc tutaj mówimy też o pewnym rozwoju, ponieważ budynek sam w sobie nie jest celem. Celem jest ten budynek zamaszynowić i jak najlepiej z niego skorzystać i czerpać z niego zyski. W związku z tym on musi być wyposażony, w związku z tym musimy uruchomić cały proces produkcji, co też jest rozwojem, co też jest tym skokowym rozwojem, właśnie o którym rozmawiamy dzisiaj. No i aby zarządzić tym właśnie skokowym rozwojem, no potrzebny jest ktoś, kto po pierwsze ma doświadczenie w tym, po drugie umie łączyć aspekty całej organizacji w sposób interdyscyplinarny i holistyczny. No i to przede wszystkim zdecydowało o tym, aby wyjść poza sferę wewnętrzną i zdecydować się na kogoś, kto będzie mógł nie tylko nam pomóc przeprowadzić nas przez ten proces, ale przeprowadzić nas z sukcesem i jeszcze nauczyć organizację podejścia, które kultywując można wykorzystać przy kolejnych działaniach, projektach inwestycyjnych. Pamiętam, że to mnie może tak trochę nawet zaskoczyło, że właśnie tak bardzo holistycznie na to wszystko patrzysz, że nie potrzebuję tylko człowieka, który tam dopilnuje mi tutaj wszystkich, powiedzmy te ekipy budowlane, który dobrze harmonogram zrobi, który te milestony, tak, które gdzieś tam po drodze są, ale to mnie troszeczkę tak zaskoczyło, że tutaj chyba bardziej dbałeś i bardziej tobie zależało na takiej właśnie
na takim efekcie finalnym, końcowym tej takiej właśnie operacyjnej właśnie sprawności, tak, organizacji, żeby te rzeczy, które się materializowały w nowe maszyny, rozwój pracowników, żeby one zafunkcjonowały jak na najwyższym poziomie i to chyba było takim kluczowym też takim elementem i dla Ciebie takim outputem i to tak kompleksowe właśnie podejście. Zgadza się. Jakby to też wynika bezpośrednio z tego, iż naszym celem nie było tylko wykonanie inwestycji, budowa budynku, tylko mieliśmy długofalowy cel i cały czas go mamy i cały czas go realizujemy, oparto naszą strategię zwiększenia kompetencji w zakresie produkcji mechanicznej, w zakresie obróbki mechanicznej. Bo to były też nowe procesy, kompletnie nowe dla Was. Pamiętam takie jeszcze też po drodze inne jakieś takie bardzo techniczne takie rzeczy, nie? Dokładnie. Nie mówiliśmy tylko wyłącznie o zdublowaniu bądź zmultiplikowaniu obecnych procesów, mówiliśmy o rozwoju, mówiliśmy o nowych procesach i to właśnie się też zadziało. Jakby tym elementem pozwalającym patrzeć tak bardziej holistycznie jest właśnie długofalowa wizja. Jest cel strategiczny, jest strategia rozwoju i odpowiedź na to pytanie, dlaczego my to chcemy robić, tak? Po co my to robimy. Bez tego pytania no, trudno jest poukładać to w jedną spójną całość, na końcu, aby ona jeszcze była zyskowna i dobrze funkcjonowała. Więc przede wszystkim była to strategia, czyli ta strategia długofalowa, która pozwala określać ten długofalowy cel i rysować ten obrazek. Ja jestem wzrokowcem, więc dla mnie obraz jest wart 1000 słów, więc ja sobie wyobrażam, jak to ma wyglądać, jak to ma działać. I właśnie to jest elementem łączącym całość, ta wyobraźnia przestrzenna, pozwalająca na holistyczne zaadresowanie całego projektu i też, można powiedzieć, nie rozplanowanie, ale gdzieś wyobrażenie sobie, jak on może przebiegać, jak to ma wyglądać. I to było też elementem, który bardzo mocno podnosiłem w naszych poszukiwaniach eksperta, project managera, ponieważ właśnie takiej osoby też szukałem, która nie będzie mnie pytać, tylko będzie również rekomendować, będzie również swoim doświadczeniem dodawać wartości do całego procesu i będzie takim partnerem również dla mnie do tego, aby jak najlepiej tą strategię zrealizować. To tutaj kolejne gdzieś tam pytanie właśnie, co było na plus i tutaj kilka rzeczy już podrzuciłeś. Co na plus wyszło z takiej współpracy? Co może jakie rzeczy można byłoby lepiej zrobić? Jakieś właśnie takie tipy dla wszystkich? Jak to O wow, to oceniasz? kolejne pytanie, na które możemy tutaj długo odpowiadać. Na pewno, jeżeli chodzi o bardzo dobre strony i pozytywne strony korzystania z zewnętrznego wsparcia, jest to profesjonalizm i ja też byłem zaskoczony, jak szybko osoba z zewnątrz jest w stanie wejść w organizację, jest w stanie zjednać sobie też osoby, jest w stanie tą organizację... Nie wierzyłeś mi, bo ja to też tą zrobiłem wtedy z Wami. Tak, no, oczywiście, natomiast było to dla nas coś nowego. Nie korzystaliśmy do tej pory z takiej pomocy i zwykle też wiemy, jak długo trwa proces wprowadzania osoby i nauki tej osoby, tak? Więc No to była tutaj w taka przypadku przełomowa pracownika, tak, a takiego decyzja. zewnętrznej osoby, Tak. która jest konsultantem, która jest tym zewnętrznym ten, to na pewno są duże różnice i Jest to spora różnica, ona wynika też z doświadczenia, ale ona też wynika z tego, iż tutaj mamy po pierwsze bardzo jasno określony cel. I im ten cel jest bardziej określony, lepiej określony i dobrze zakomunikowany wewnątrz organizacji, tym jest to łatwiejsze. Tak. Oczywiście, jeżeli pojawia się w organizacji ktoś niezakomunikowany, gdzie organizacja nie jest na to przygotowana, no to następuje chaos informacyjny, jest ryzyko też niezrozumienia, jest ryzyko braku współpracy, braku takiej integracji tego nowego eksperta z zespołem. Więc należy na pewno o to zadbać. Jakbym tutaj miał jakieś tipy przedstawić, to należy na pewno zadbać o dobrą komunikację jeszcze przed w ogóle uruchomieniem tej współpracy. Musimy zadbać o dobrą komunikację wyjaśniającą, dlaczego potrzebujemy zewnętrzną kompetencję.
Nie dlatego, aby gdzieś zredukować zaufanie do zespołu i aby nie pokazać tego zaufania, ale by właśnie pokazać możliwości, dzięki którym będziemy mogli jeszcze sprawniej przejść przez cały ten proces. Także to na pewno jest to była duża niespodzianka. Jak szybko i jak łatwo taka osoba może wejść w tą organizację. Pojawiały się pewne obawy oczywiście o to, czy komunikacja będzie na odpowiednim poziomie, czy nie nastąpi jakiś trochę taki chaos informacyjny. No i też, czy ta osoba za chwilę gdzieś oczywiście nie przejmie jakichś innych też kompetencji. Natomiast no tutaj sprawna komunikacja polegająca na stałym podnoszeniu celu, zakresu i horyzontu czasowego pozwala tego też uniknąć. Okej, dzięki za ten punkt. Na pewno to jest cechą tych osób. To jest cechą tych osób, że mają bardzo dużo doświadczenia, przychodzą te procesy wiele razy i jak ja to zawsze mówię, jak już się raz nauczyłeś na tym rowerze jeździć, to wsiądziesz na inny rower i też będziesz jechał, tak? I to wielokrotnie gdzieś tam zmiany właśnie i powtarzanie pewnych schematów, uczenie się, to na pewno przynosi efekty. Na pewno też były obawy, tak? I wiem, że ten aspekt o którym wspomniałeś, tak? On jest mega istotny na początku, żeby bardzo dobrze zdefiniować tą współpracę, co ma być outputem i tutaj też pamiętam, że rozmawialiśmy o tych elementach i wiem, że nawet przygotowując się dzisiaj do rozmowy, to wszystko musi być zadbane i tak właśnie potrzeba to zrobić, żeby ta współpraca potem dobrze poszła. Natomiast na pewno miałeś też jakieś obawy. Jakie one jeszcze mogły gdzieś tam w głowie? Wiesz, obawy przede wszystkim dotyczyły integracji z zespołem, na ile zespół przyjmie tą osobę, na ile ta osoba będzie jakby motywatorem do działania i będzie mogła wykonywać swoje też zadania, korzystając z kompetencji zespołu, nie będąc jednocześnie ich przełożonym. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ było to coś nowego dla nas, tak? Zarządzanie tak dużym projektem, przy użyciu też zewnętrznej osoby, która wiadomo, że ma swój charakter, ma swój sposób komunikacji i też oczywiście musiał być tutaj taki moment dotarcia się tej organizacji, tak? Więc to jest naturalne i on zawsze będzie i tego się nie należy obawiać. Natomiast była to rzeczywiście jakby taka obawa też o to, czy sprawczość tej osoby będzie na odpowiednio wysokim poziomie. Dokładnie. Okej. Tutaj tych przykładów między nami współpracy też inne mamy i też inne wątki, ale w trakcie tej inwestycji, tak? Rozmawialiśmy o tych kompetencjach, tak? I ja oczywiście troszeczkę gdzieś tam znałem tę waszą organizację, może nie widzę jej na co dzień, natomiast pewne kompetencje też musiałeś tak naprawdę pociągnąć na zdecydowanie wyższy poziom, tak? Bo to jest większa struktura, zwłaszcza ta operacyjna, tak? I tutaj też zdecydowaliście się właśnie pójść też taką stronę, może właśnie dołożenia level up, tak? I potem tak naprawdę też integracji tej osoby do zespołu. Czemu w tą stronę tak właśnie? Bo to myślę, że też jest ciekawe, bo wiele firm w takich sytuacjach jest właśnie, że brakuje jej tych kompetencji na górze. Tutaj przy tym rozwoju właśnie tak myślę, to jest taka dosyć częsta sytuacja. Dobrze, że o tym mówisz. Dla nas jest to element, który przede wszystkim wiąże się z wiedzą i z doświadczeniem.
takim być może, którego firmie brakowało. Ty mówisz, że jest to dosyć częsta sytuacja w Pamiętam, firmach. bo zaczęło się też z TPM-u, tak? A potem tak. nawet jeszcze więcej poszło, prawda? Tak. No to też znowu wynika wszystko ze strategii rozwoju, tak? Robiąc pewną analizę i pewne przygotowanie do realizacji strategii, no musimy wiedzieć, jakie kompetencje posiadamy, a jakiej kompetencji nie posiadamy. I musimy sobie zdać sprawę, czy my mamy możliwość i w jakim czasie my mamy możliwość zdobyć te kompetencje z rynku i czy my je potrzebujemy na długi okres czasu, czy one są tylko na wykonanie jakiegoś zadania. Tak. Więc u nas akurat były obie te opcje, więc potrzebowaliśmy tutaj kompetencje w zakresie rzeczywiście przeprowadzenia pewnej zmiany, przeprowadzenia nas przez taki proces zmiany organizacyjnej, takiej transformacji i wyprowadzenia nas na wyższy poziom, jeżeli chodzi o współpracę, wyższy poziom, jeżeli chodzi o komunikację, wyższy poziom, jeżeli chodzi o nawet operacjonalizację celów. No i to też zaowocowało decyzją o tym, aby znowu związać się, czy też zdobyć osobę, która już to robiła, która będzie w stanie sprawnie nas przez ten proces przeprowadzić i sprawnie tą transformację Uzupełnić tą lukę taką wykonać. kompetencyjną. Tak. No to jest też bardzo ważne dla zarządu, ponieważ posiadając też takiego sparring partnera, jest to z punktu widzenia decyzyjności, z punktu widzenia jakby długofalowej wizji, dobry moment do refleksji nad całym podejściem do strategii, nad możliwością weryfikacji tej strategii. Taka osoba też daje taką perspektywę i można też z tego skorzystać, z doświadczeń tej osoby, które to na pewno dają inny punkt widzenia. I to już jest ogrom Level up. pozytywów, dokładnie. Na koniec też kontynuując ten wątek, dzięki w ogóle za te informacje, bo myślę, że tutaj na tak konkurencyjnym też rynku Tarnów nie jest też może wspaniałą lokalizacją, tak, bo jak sam podkreślałeś, że też jest trudno też przyciągnąć, jest konkurencja na rynku. Czy to było jakiś właśnie, nie wiem, element, że nie poszliście, nie wiem, albo do typowej firmy headhunterskiej, albo może do typowej firmy konsultingowej, tylko znając mnie i tak naprawdę my też na początku drogi w sumie jako Rededicate byliśmy, powiedziałeś, dobra, weź mi kogoś tutaj, pomóż tutaj przyprowadzić, tak? Czemu akurat w tą stronę i akurat w takiej formie? To jest ciekawe pytanie. Wiesz co, myślę, że dla mnie... No lubimy się, to jest na pewno. Relacje jakieś, tak, zaufanie oczywiście, jakieś mamy, to jest oczywiste, nie? Ale ty na pewno też rozważałeś, też tak znając Ciebie analitycznie, też pewnie różne opcje i wybrałeś tą stronę, tak? Przede wszystkim dla mnie liczy się sprawczość. No. Tempo i sprawczość. Więc szybkość działania i sprawczość była tą przewagą, którą akurat Ty mogłeś Byłem mi w stanie zaoferować. zagwarantować, tak. No generalnie to nie jest tak, że nie korzystamy oczywiście z pomocy, czy to agencji, No tak, no jest cały wachlarz i czy też wykorzystujemy. specjalistów. Oczywiście. Natomiast zauważam, iż tempo reakcji na długofalową rekrutację jest inne i powinno być inne niż tempo reakcji na potrzebę biznesową, która się pojawia tu i teraz. Tak. I też takie typowe agencje raczej skupiają się na wyszukiwaniu pracowników, raczej niż partnerów biznesowych, raczej niś interim menedżerów. W związku z tym też zdecydowałem się na to, aby zaadresować profesjonalnie potrzeby do profesjonalnej firmy, która rzeczywiście tym się zajmuje. Stąd też taka decyzja. No ale przede wszystkim jakby chodzi o to tempo i szybkość działania, sprawną komunikację, brak zbędnych formalności. To są tego typu kwestie, które pomogły mnie też podjąć tą decyzję. Tak. No bo z tego co ja pamiętam, tempo było na tyle duże, że pierwszych kandydatów mieliśmy po kilku dniach tak naprawdę. No taki mamy model działania i teraz na pewno
Też przez ten okres czasu też zwiększyliśmy jeszcze tą naszą bazę ekspertów i pracujemy z nimi na wielu projektach. Czasami zostają, tak jak u Ciebie, na dłuższy okres czasu. Co jest też, widzisz, jakim pozytywem. Absolutnie. I to świadczy o organizacji. Jak absolutnie tak. interim stwierdza, że już nie chce być Nie, to jest interimem. pozytywem o Lenzę, że ludzie chcą tutaj też zostać. Też. Ja zawsze też podkreślam, jak teraz kolejny jakiś tam mikrotemat realizujemy, że to jest bardzo fajna też organizacja i zawsze mi było też przyjemnie po prostu przyjść do osób, do firmy, które są konkretne, które wiedzą, co chcą zrobić, które jasno, transparentnie komunikują i też mają właśnie fajne wartości, fajną kulturę i to absolutnie widać w tych relacjach i też zawsze jesteśmy blisko, tak? I z Tobą w kontekście właśnie jak tam współpraca się przebiega, ale też po drugiej stronie właśnie z ekspertami, gdzie staram się też mieć na bieżąco feedback, jak to wygląda. Czego Ty się nauczyłeś przy takiej formie współpracy? Co, nie wiem, dla Ciebie było wartością, co Ci... Dużą wartością było to, iż kompetentni ludzie zajmowali się sprawami, na których mi zależało w profesjonalny sposób, bez zadawania zbędnych pytań, ale za to z rekomendacją podejścia, które było spójne z naszymi jakby dążeniami. I to było dla mnie dużą nauką i dużym też doświadczeniem i pozytywnym jakby odbiorem interim menedżera, tak mogę go określić, dlatego iż no jest to trudne. Pomimo wszystko, jakby prowadząc firmę w dosyć krótkim czasie, powierzyć bardzo duże zaufanie osobie, z którą się znasz kilkanaście minut. No tak. I to jeżeli jest kogoś szkolisz, dokładnie. przygotowujesz do tej funkcji, to poznajesz tą osobę przez dnie, tygodnie, miesiące i wiesz, czy możesz, czy Na nie co możesz sobie pozwolić, na co możesz tak, sobie i na co- pozwolić. na co- A tutaj tak czego naprawdę oczekiwać. to musisz przełamać swoją barierę i musisz to zaufanie od razu tak naprawdę przekazać i delegować dużą odpowiedzialność. Oczekiwać dużych też rezultatów, ale też nie wchodzić W mikrozarządzanie jakieś interference, takie. ponieważ no, tutaj nie będzie efektu. Więc to jest jakby taki moment, który zakładam, że każdy też przechodzi. I to było ciekawe. To było ciekawe rzeczywiście doświadczenie. Ekstra. To na koniec Marcin, taki może jeden take-off z takiej podróży, bo macie teraz nową halę, która działa. Przeszedłeś właśnie taki proces skalowania. Jakiś taki jeden, dwa tipy, które dla Ciebie byłyby kluczowe, które możesz podrzucić innym osobom będącym w takiej podobnej sytuacji. Przede wszystkim stawiałbym na jasność celu, stawiałbym na to, aby zastanowić się, dlaczego się chce zrobić dany ruch, bądź daną transformację, bądź daną inwestycję, czy to jest spójne z celami strategiczni, czy to jest spójne ze strategią rozwoju firmy i czy to jest ten moment, ponieważ no, podczas każdego cyklu życia danej firmy szanse się pojawiają i teraz każdy sobie na pewno zadaje pytanie, czy już teraz, czy może poczekamy, czy warto już teraz atakować tą szansę, czy też nie. Więc na pewno warto zadawać trudne pytania. Warto sobie zadawać i warto zadawać trudne pytanie też w ramach zespołu w firmie odnośnie danego projektu, odnośnie danej inwestycji. Czy mamy kompetencje, czy ze z tym poradzimy, czy ze z tym tamtym poradzimy, co nam potrzeba? Tak, bo bez trudnych pytań na początku będzie trudny proces realizacji. Im trudniejsze pytania zadamy na początku, im bardziej skupimy się na początku na rzeczach ważnych i krytycznych, tym albo zmniejszymy ryzyko niepowodzenia, albo zauważymy szanse, które będziemy mogli wykorzystać. Także trzeba zadawać naprawdę pytania. I na koniec Czyli takie wewnętrzne FMA. wewnętrzne FMA, ale też trzeba słuchać i korzystać z doświadczenia pracowników. Tak. Wbrew pozorom tyle osób, ile w firmie, tyle doświadczeń i tyle opinii oczywiście. Należy umieć to filtrować jak najbardziej, natomiast
w każdej z tych opinii jest coś, co pewnie będziemy mogli wykorzystać, więc Szanse, obawy, lęki. dokładnie. Na pewno nie możemy rozmawiać z każdym i nie możemy każdego też pytać o zdanie, to nie o to chodzi, tak? Ale generalnie należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, o jakie trudne pytanie musimy sobie zadać. Czy nasza organizacja jest na to gotowa? Czy mamy odpowiednie zasoby? Czy mamy odpowiednie finansowanie? To są tego typu pytania, które na początku drogi muszą się pojawić, no bo później będzie trudno zrealizować dany projekt, jeżeli tego nie będzie. No i na koniec myślę, że odwaga. Odwaga to jest coś, co jest jednym z elementów sukcesu, tak? Odwaga i kalkulowane ryzyko. Odwaga i kalkulowane ryzyko, dokładnie. Taka racjonalna odwaga, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim odpowiedź na pytanie dlaczego, zadawanie trudnych pytań, które pozwolą zredukować ryzyko i zdefiniować szanse, no i skuteczna realizacja, czyli po prostu trzeba być konsekwentnym w tym, co się chce osiągnąć. Mieć kierunek, mieć jasną wizję, mieć też silne postanowienie realizacji tego, pomimo pewnie niesprzyjających okoliczności, bo każdy projekt, każda zmiana nie dzieje się w sposób łatwy i prosty i w każdej zmianie zdarzają się i będą się zdarzać różnego rodzaju problemy, różnego rodzaju zdarzenia nieprzewidziane. Dzisiaj żyjemy w warunkach takiej dużej niepewności, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Natomiast nie może nas to blokować, stąd ta odwaga. Nie możemy być sparaliżowani tym, że czegoś nie wiemy, przez to nie będziemy tego robić. Róbmy, mimo tego, że jest to jeszcze niepewne i mimo tego, że nie mamy wszystkich danych, ale to jest zawsze kwestia wystarczającej ilości danych do podjęcia decyzji, do podjęcia działania. No i na koniec to, co mógłbym zarekomendować, to pamiętać o ludziach, o wszystkich tych, którzy w organizacji już są, ponieważ to oni będą tą zmianę realizować. Pamiętać o empatii względem nich, o zrozumieniu, ale też o szacunku i o dobrej komunikacji wszystkich działań, które są realizowane. Dzięki temu organizacja uniknie chaosu informacyjnego, uniknie problemów wewnętrznych spowodowanych niewiedzą, tudzież jakimś takim zawahaniem, co się dzieje, dlaczego się to dzieje. I jest to, uważam, jeden z głównych elementów sukcesu. Komunikacja, jeszcze raz komunikacja. Ekstra. Dziękuję serdecznie, Marcin, za poświęcony czas. Idziemy oglądać tę halę, bo jeszcze nie widziałem. Zapraszam. I cieszę się, że pojawiło się dużo fajnych tipów, które mam nadzieję, że przydadzą się też innym. Ja również. Dziękuję, Marcin. Ci bardzo.